Dużo zarysowań, głębokich i średnich zarysowań, które są trudne do usunięcia, a do tego lakier jest twardy. Jak z tym wszystkim się rozprawić? Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak to zrobić. Firma Honai pod koniec roku wypuściła swoją bestię, czyli najbardziej agresywny pad do maszyn Dual Action. Tym bardziej cieszę się z tego produktu, ponieważ mogłem dołożyć swoje 5 zł podczas produkcji testów właściwie, nie produkcji, a testów tego pada. Było dużo różnych rodzajów materiałów, zdecydowaliśmy się na ten, ponieważ osiągnęliśmy bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o siłę polerowania i o to nam chodziło. Jednocześnie mały bałagan. O co chodzi z tym bałaganem? Nie tylko o to, jaki hejs pozostawia bestia na lakierze, bo naprawdę potrafi zostawić bardzo dobre wykończenie jak na tak agresywny pad, ale też nie rozrzuca tej wełny, przepraszam, tu nie ma wełny, ale nie rozrzuca tych włókien dookoła, tak jak ich agresywna wełna, która też ma ogromną popularność. I tam mnie to troszeczkę denerwowało. Chciałem coś, co spowoduje, że ta praca będzie dużo czystsza, a jednak agresywność będzie na fajnym poziomie. Powiedzmy kilka słów na temat składu, ponieważ jest to w pełni syntetyczny produkt, 100%. Tutaj nie ma żadnej wełny. Nie jest to do końca też mikrofibra, ponieważ mikrofibra posiada w składzie poliester i poliamid. Dokładnie tak. Natomiast tutaj mamy zupełnie inny skład, ale też jest to syntetyk, więc musicie pamiętać o tym, że syntetyki lubią grzać lakier, więc trzeba uważać. Przy twardych lakierach tego nie odczujemy, ale już przy miękkich tak, dlatego do miękkich lakierów nie do końca może się sprawdzić. Ewentualnie musicie pamiętać o tym, że tą temperaturę lakieru możecie regulować sobie techniką pracy, czyli w przypadku miękkich lakierów przesuwajcie tą maszynę troszeczkę szybciej. W przypadku twardych lakierów możemy pozwolić sobie prowadzić ją wolniej. Myślę, że to tyle słowem wstępu. Wow! I przechodzimy do testu. Żeby zademonstrować Wam możliwości bestii, wymatujemy powierzchnię lakieru. Zaczniemy od papieru 800. Papier z Kowaxa z serii Yellow. Później zrobimy 1200 i 1500. Zobaczymy, jak poradzi sobie bestia po jednym podejściu na każdej z wymatowanej powierzchni. Później zrobimy kolejną, jeżeli będzie to potrzebne. Zobaczymy też, jak ten lakier będzie się do końca obrabiał, ponieważ jest to nasza stara maska testowa, jak widzicie. Jest w fatalnym stanie, ale dawno na niej nie pracowałem, więc powiem Wam, że nie pamiętam, jak dokładnie jest tutaj z tą twardością. Dobra, zabieramy się za matowanie. Teraz czas na papier 1200. I na koniec 1500. Niestety nie miałem, skończyły nam się 80, na szybko musiałem docinać ze 150. Ale jak nie ma, trzeba sobie radzić. Powierzchnia lakierów wymatowana tymi 3 papierami równiutko, jak widzieliście. Starałem się to robić jak najdokładniej, zachować czystość, żeby nie wkradły nam się tam jakieś niepotrzebne świńskie ogonki. I co? Jedziemy. Wytłumaczę tylko, że jeżeli chodzi o matowanie papierem 800, tego normalnie nie robimy. Przy lakierze bezbarwnym ten 1500, czasami 1200, ale to przy bardzo dużej morze możemy usuwać. Natomiast w normalnych warunkach nie. 800 to jest już w ogóle temat niepotrzebny. Natomiast to dzisiaj robimy w formie zabawy i po to, żeby w ogóle pokazać Wam możliwości bestii.
Bestia była już dzisiaj używana, więc wcześniej ją impregnowałem, dlatego nie muszę jej teraz impregnować. Jeżeli chodzi o pastę, no, przechodzę trochę na taką aplikację pasty w formie małych kropeczek, ale na całej powierzchni. Widzę, że ma to jednak znaczenie, ponieważ to ścierniwo nie jest skupione tylko w 4 czy 5 miejscach, ale jest rozproszone na całym padzie. I przekłada się to moim zdaniem na efektywność polerowania, a dokładnie na taką równość pracy, bym powiedział. Pracowałem na dosyć małej powierzchni. Normalnie polerując pracujemy na nieco większej, natomiast tak czy inaczej nie robiłem też tego punktowo. Nie chciałem takiego robić testu, bo punktowo jest bardzo prosto wyprowadzić nawet właśnie głębokie zmatowienia. Natomiast chciałbym, żebyście zauważyli, zrobiłem 5 przejazdów, licząc, że to jest jeden przejazd, tak? Bo niektórzy liczą, zobaczcie, niektórzy liczą, że tak i tak to jest dopiero jeden przejazd. Nie, ja liczę po prostu w jedną stronę, czyli raz być na danej powierzchni, którą poleruję. Zobaczcie, ile materiału jeszcze zostało. Oczywiście po pierwsze jest to kwestia trochę pasty. Tutaj mam honejową 1. Z drugiej strony ona wcale nie jest jakaś tłusta. Zobaczcie, że tu mamy jej dużo, ale zebrać będzie ją łatwo. Natomiast to jest też kwestia pada. Nie wiem, czy zauważyliście w momencie, kiedy jechałem w tą stronę, no to jakby zbieram tą pastę i poleruję, a później robię szybki powrót i wtedy ta pasta mi się rozkłada. Może Wam pokażę to tutaj. Widzicie? Tak jakbym nałożył. A tutaj troszeczkę zbieram. To jest taki tip, po prostu możecie potrenować. Nie zawsze to wykorzystuję, ale czasami tak, żeby właśnie pracować, rozkładać. Dzięki temu mamy dosyć dużo materiału przez długi czas i możemy przeciągnąć tą pracę. I na co chciałem zwrócić uwagę? Właśnie Bestia, przez to, że jest to materiał syntetyczny, ona utrzymuje tą pastę cały czas na powierzchni. Ona aż tak dużo tego w siebie nie będzie chłonęła, jak wełna, czy też mieszanki padów 50/50 syntetyk natural. Dobra, mamy 5 przejazdów, ja to dotrę i lecimy z papierem 1200. Tak samo 5 przejazdów, żeby było porównywalnie. Na początek odtłuśćmy powierzchnię alkoholem izopropylowym. Już widać różnicę, więc na dobrą sprawę nie trzeba by było odtłuszczać. No ale odtłuścimy, żeby mieć jeszcze lepszy podgląd sytuacji. Przypomnę, że zrobiliśmy tylko 5 przejazdów. Pasta pozwalała nam na jeszcze dłuższą pracę, ale chciałem zrobić krótki przejazd i żeby wszędzie było tak samo. Za chwilę przejdziemy do dłuższego przejazdu, ale oceńmy, jak wygląda każda z powierzchni. Jeżeli chodzi o papier 1500, no to został wyciągnięty na jakieś, nie wiem, no jak to określić, 80-85%. No tak naprawdę zostały, no zobaczcie, nie ustrzegliśmy się niestety tych świńskich ogonków. Widać, że gdzieś ten urobek podszedł nam i narobił bałaganu, ale zobaczcie, że te niektóre z tych świńskich ogonków zostały bardzo wypłycone. Widać, jak agresywnie zadziałał tutaj pad.
No i wygląda to wbrew pozorom całkiem nieźle. Przypomnę, że nawet zaczynając matowanie od papieru 1500, nigdy na nim nie kończymy, tylko później poprawiamy 2, 2,5 i to później wyciągnięcie jest wiadomo dużo prostsze. Ogólnie lakier wydaje się na dosyć twardy, dodam, więc tutaj nie jest tak prosto. To było widać już przy matowaniu, że on się powoli jakby nam powoli się matował. 1200, tu zostało trochę więcej, natomiast zobaczcie, że tu mamy takie miejsce, gdzie jest praktycznie to wypolerowane. Tutaj tak jakbym coś nie dojechał, ale tutaj jestem w szoku, że udało się aż tak wyciągnąć. Tu praktycznie jest, w tym miejscu praktycznie jest perfekcyjnie. No i 800, czyli totalny hardcore, no tutaj zostało sporo tego zmatowienia, ale tak czy inaczej, no też jakieś 50% spokojnie wyciągnęliśmy. Teraz zrobię troszkę dłuższy przejazd i zobaczymy, czy uda się w tym drugim, dłuższym przejeździe wyciągnąć 800. Drugie podejście, tutaj wykonałem 6 przejazdów, więc w sumie niewiele więcej. Nadal dosyć krótki przejazd, czyli taki jak lubię. No dobra, zostały jakieś pojedyncze pozostałości świńskich ogonków. W sumie nie ma się co dziwić. Tu jeszcze trochę. No ale praktycznie mamy 90-95%. Odtłuścimy sobie oczywiście. Tu mamy, no tutaj w tym miejscu zostało tak trochę więcej, ale to jest kwestia dojechania i tutaj mamy, no tak jak mówię, już kilka takich pojedynczych. No, zobaczcie, no niestety ta struktura tego lakieru, przejedźmy na chwilę tu, mamy tutaj tą morkę, tak, a przejedźmy tu. Ale tutaj gdzieś dalej widać, że ta struktura została lakieru trochę zaburzona. No niestety, ale po papierze 800 ta struktura jakby mocno się zmienia i tego, no być może jakbyśmy zrobili wiele podejść, to by się udało. Ale to by było bardzo ciężkie, raczej jest to nierealne. No, tak jak mówię, tego papieru nie używamy normalnie. Ale no ja jestem w szoku, że tą 800 tak naprawdę w 2 przejazdach, w 2 podejściach po 5, no ten drugi 6 przejazdów udało się wyciągnąć na 95%. Celowo poprosiłem Kubę, żeby nagrał cały proces i wrzuci to w przyspieszeniu, żebyście zobaczyli, ile w rzeczywistości zrobiłem przejazdów. Były to 4 przejazdy, tak? 2 na szybko rozprowadzenie pasty i później te 4 wolne. Na koniec wziąłem fibrę, żeby się upewnić, żeby nie robić tak, że coś by nie było i jeszcze robię jedno podejście. No ale to jest mniej niż pełne wypracowanie pasty tak naprawdę, bo mogliśmy swobodnie jeszcze pracować i zobaczcie, że tutaj, bo tu już nam się zaczyna 1500 papier, a tu mieliśmy ten papier 1200, został w całości wyprowadzony. Oczywiście ta struktura lakieru też jest tutaj nadal trochę zmieniona, no bo nikt nie kończy matowania na papierze 1200, ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o samo zmatowienie, zostało to wyciągnięte. Ok, powoli zbliżamy się do końca, czas na małe podsumowanie. Dzisiaj testy mega hardkorowe. Powtórzę, takich zmatowień nie robimy normalnie, a jeżeli już robicie, to tylko od 1200-1500 i później poprawiamy czymś drobniejszym. Ta 800 to było tylko sprawdzenie możliwości. Jak widzicie, w 2 wypracowaniach pasty po 5 przejazdów i to były takie, bym powiedział, niepełne, bo ta pasta chciała jeszcze dłużej nam popracować, tylko ja przerwałem, więc na dobrą sprawę, robiąc jeden długi przejazd,
no to byłaby lekka przeginka, bo to by było już w granicach 8-10 przejazdów, to ten pad też byłby przypchany. Ale tak czy inaczej, no można by było się o to pokusić. No i zobaczcie, że wyciągnęliśmy 800, powiedzmy na te 90% zostały tylko te świńskie ogonki mocno wryte. Natomiast 1200 wyciągnięte właśnie w dwóch takich niepełnych przejazdach. Dodam, że w tym przypadku używaliśmy pasty jedynki z Honeya, natomiast ja Bestię często łączę też z pastą 2 od Honeya i to jest też bardzo dobre rozwiązanie, bo jeżeli mamy lakier, który jest średniej twardości, albo jednak nie ma aż tak dużo zarysowań, to nie ma sensu ścinać tak dużo lakieru i od razu wytaczać takie ostre działa w postaci bardzo agresywnych past. Dodatkowo pamiętajcie, że możecie użyć jeszcze mocniejszej pasty, jaką jest na przykład Honey 1 Plus, ale to połączenie, no właśnie, to połączenie 1 Plus z Bestią tutaj, no zrobiłoby nam dużo bardzo bałaganu, ale to 800 byśmy wyciągnęli jeszcze szybciej. Więc potencjał w tym padzie jest moim zdaniem ogromny. Ja do tej pory jednym z najmocniejszych padów, jakie używałem na dualce, to był mimo wszystko ten Honeyowy Ultra Cut. Natomiast nie podobał mi się komfort pracy i czystość pracy, o czym wspominałem, że on rozrzuca trochę tej wełny. Dlatego zmuszałem chłopaków, żeby znaleźli coś zupełnie innego i powiem Wam, że robiąc takie testy 1 do 1, zresztą pokazywaliśmy Wam to na Instagramie, jak była premiera w Dubaju tego pada, sam Kamil wspomniał, który uwielbia Ultra Cut'a, że mimo wszystko ta Bestia jest jednak ciut mocniejsza. Ta różnica już nie jest tak duża, ale jednak jest. Natomiast na plus dla Bestii jest czystość pracy, komfort pracy i jakość wykończenia. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście wpiszcie w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, żeby jeszcze coś tutaj z tą Bestią pokombinować, potestować, to również czekam na Wasze komentarze i będę odpowiadał, albo po prostu może jeszcze coś dogramy, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć. A jeżeli już ją używacie, dajcie znać, jak Wam się podoba. Dzięki za uwagę, spokojnego wieczoru, trzymajcie się, cześć!